Dzisiaj nastał dzień, na który wszyscy czekali. Znaczy nie wiem, czy wszyscy, ja czekałem. W końcu w me ręce wpadł tarpan. Prawdziwy tarpan, w którym Buda trzyma się ramy. I to jest jakieś. Co prawda nie jest to tarpan z Perkinsem, ale nadal jest wpyte. Żadną tajemnicą nie jest, że tarpan jest marki FSR, czyli Fabryka Samochodów Rolniczych, ponieważ tarpan był sprzętem rolniczym. I ten tarpan większość swojego życia tak przepracował. I to co ciekawe, to pracował tak jeszcze do czerwca tego roku. I on był cały czas na chodzie, cały czas był eksploatowany, no i cały czas zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki temu są tutaj też różne fajne patenty. No i tak, to jest tarpan, który naprawdę był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i jest nawet zdrowy blacharsko, co jest całkiem niebywałe. Rocznik 88, a pod maską nawet Wam za bardzo nie będę opowiadać i pokazywać. Pokazywać nie będę, bo żeby maskę otworzyć muszą być dwie osoby, a jestem sam. A pod maską po prostu pracuje całkiem dobrze znane S21, które omawiałem w przypadku filmu o gazie, więc tutaj nie ma najmniejszego sensu, bo tutaj też jest sprzężone ze skrzynią trzybiegową. No dobra, ale jak już wspomniałem, że tu jest S21, to warto wspomnieć, jaki był plan pierwotny na tarpana. W 1971 roku na 6. zjazd partii powstał prototyp Warta. Pierwotne założenie było takie, że miał tutaj pod maską pracować silnik S31 z Syreny, które to założenie było debilne, albo byliśmy bardziej dyplomatycznie, bo to dopiero początek filmu, niezbyt mądre. No koniec końców zaczęły pod maskę trafiać silniki głównie 1.5 z dużego Fiata, też ze skrzynią czterobiegową. No i mimo tego, że jednak na tak wielką kolumbrynę, no bo to jest jednak duży samochód rolniczy, silnik 1.5 o mocy tamtych koło 70 koni, to silnik 115C, no nie był zbyt dobrym pomysłem, ale nadal lepszym niż silnik z Syreny, zwłaszcza że początkowo tarpany miały tylko 600 kg ładowności. Gdy zrezygnowano z silnika z Syreny, powstawały dwa prototypy, Warta 2 się nazywały. No, pierwszy prototyp Warta, no to drugi Warta 2. Logiczne. One dostały już silnik M20, znany z Żuka, z Warszawy. I te dwa prototypy się różniły. Jeden miał dach prezentowy, prezentową górę drzwi, bardzo podobnie jak Gaz. Natomiast drugi prototyp miał otwartą skrzynię ładunkową. Dokładnie tak jak tutaj. Więc można się łatwo domyślić, który prototyp jednak okazał się być tym lepszym. Dobra, to może powiedzmy sobie, dlaczego w ogóle tarpan? W sensie, skąd się nazwa wzięła? Nazwa się wzięła od wytrzymałego polskiego konia i została wyłoniona w konkursie Ekspresu Poznańskiego w 1972 roku. Inne nazwy były, nie wiem, czy bardziej kreatywne. Z dzisiejszej perspektywy się wydają takie trochę bez sensu. Jednak no, tarpan wtedy też mógł się wydawać bez sensu. Albo tak samo z sensem jak pozostałe propozycje. No bo na przykład jedną z nazw było Poznaniak. No bo produkowany w Poznaniu. A dlaczego produkowany w Poznaniu? Bo Wielkopolska przodowała w produkcji rolnej. Inną nazwą było Plonołaz. I to akurat mi się podoba, bo nawiązywało trochę do zastosowania tarpana, że jest pojazdem rolniczym i kojarzy mi się z budołazem, tylko że niestety budołaz skończył zupełnie inaczej niż tarpan, a nie ukrywam, że jednak jakby się skończyło na odwrót, że to tarpan by nie wszedł do produkcji, a budołaz by wszedł, to byłoby ciekawiej. A inne nazwy, no to chociażby mrówka, które były. Nazw było dużo więcej. Nie są one istotne dla całej historii. Niektórym może się wydawać, że tarpan to taka terenówka, no bo faktycznie trochę wysoko stoi, ma duże koła. Co prawda te koła nie są od tarpana i za bardzo nie wiadomo od czego są. Jednak no, wysokie zawieszenie, ktoś mógł pomyśleć, że jest to dzielne terenowo. Otóż dzielne terenowo to w ogóle nie było.
ale powstały prototypy z napędem na 4 koła. I one miały 1.5 z dużego Fiata, skrzynię 4-biegową, no ale powstały tylko w formie 2 prototypów i poza tym nic więcej się w tej materii nie działo. Tarpan zawsze był pędzony na tył. W trakcie produkcji Tarpana postępowała fiatyzacja Tarpana. No i widzimy to chociażby po klamkach z malucha. W środku są oczywiście fiatowskie przełączniki. Jeśli ktoś obcował już z polską motoryzacją, czy w ogóle zna przyciski kołyskowe fiatowskie, czy w ogóle takie no po prostu fiatowskie te rozwiązania, które były popularne w dużych Fiatach czy w Polonezach, to w Tarpanie się odnajdzie. Bo tu jest wszystko jak krowie na rowie wypisane. Chłop niewykształcony, bez jakiegoś większego doświadczenia, miał do tego wsiąść i przewieźć sobie ładunki. No i tak, sprawdzał się do tego. I ktoś może powiedzieć, że jak to się sprawdzał, przecież to było zacofane konstrukcyjnie, to był składak ze wszystkiego, a do tego gnił. No dobra, no to gnicie to jest faktycznie problem Tarpana, dosyć duży. Natomiast to, że był zacofany konstrukcyjnie, był składakiem z wielu innych pojazdów, to była jego potężna zaleta, bo można było go łatwo naprawić. Ktoś miał na przykład dużego Fiata, bo dostał i coś padło, na przykład w Tarpanie z 1.5. Coś padło w silniku, nie wiem, alternator się skończył. To miał zapasowy, czy wyciągnął ze swojego, bo musiał pojechać czymś ze skrzynią ładunkową, wyciągał z Fiata, wkładał do Tarpana i jechał. I to się teraz tak ładnie nazywa unifikacja, to wielkie koncerny motoryzacyjne to robią. Wtedy no to jednak było umotywowane raczej brakiem środków, brakiem możliwości, brakiem innych części, ale jednak to zaowocowało tym, co obecnie jest robione specjalnie. Tarpan jest lepszy niż Skoda Felicia Fan. Takie dosyć kontrowersyjne stwierdzenie, ale też bez sensu, ale dobra, uzasadnię to. Dlaczego? Tarpan też ma przesuwną grudź, tutaj stała zamknięta, widać ładnie dookoła uszczelkę. I dlaczego jest lepszy? Bo miejsca z tyłu są ukryte pod dachem cały czas i nie pada na głowę. No i dzięki temu były 2 konfiguracje, mniejsza paka, więcej siedzeń w środku, mniej siedzeń w środku, większa paka. Proste, trochę praktyczne, podobno to się sypie i w mało którym Tarpanie to działa. Tutaj podobno działa, ale jakoś za bardzo nie chcę tego sprawdzać, bo się trochę obawiam. W każdym razie ta grudź mi wygląda, jakby była żywcem wyjęta z jakiegoś żuka. I to jest bardzo prawdopodobne. No i jak grudź, to i paka. Jak paka, to trzeba się jakoś do niej dostać. I jest to proste, ponieważ tu jest taki pręcik. Zaraz pokażę, że mówię, że jest prosta, wyjdzie na to, że nie. Czy się pchało, czy... O! No, taki drut, który się ciągnie, jak klamkę. I nam się otwiera paka. Tu jest taki, to chyba sobie odpadło, czy coś. Nie wiem, w każdym razie, no... Paka się otwiera. Próg załadunku jest bardzo wysoki, ale tu możecie zwrócić uwagę na takie po bokach. Co to jest? To jest inwencja twórcza poprzedniego właściciela, ponieważ Tarpan na śliskim, jako że jest napędzony na tył i tył ma pusty, bo to jest paka, to czasami miał problem z wyjechaniem z jakiegoś błota. Więc tutaj poprzedni właściciel przykręcił takie 2 metalowe skrzynki, które są wypełnione betonem. Każda waży po 50 kg, więc tutaj mamy dodatkowe 100 kg obciążenia z tyłu permanentne. I dzięki temu Tarpan podobno lepiej sobie radził właśnie wyjeżdżając przez błoto. Oczywiście paka jest troszeczkę pognita, to nie jest absolutnie żadne zaskoczenie. No a żeby pakę zamknąć, trzeba ją podnieść, linkę schować do środka i ten pręcik popchnąć do środka, żeby się zablokowało, bo sam nie odskakuje. I teraz się trzyma. Dobra, teoretycznie wsiadanie do Tarpana nie jest takie trudne, no bo klamki z małego Fiata to wiadomo, że to się ciągnie i właśnie. Drzwi sobie opadły. To nic trudnego, wystarczy mocniej szarpnąć. I mamy otwarte wnętrze. Żeby je zamknąć, to dobra, jednym paluszkiem, patrzcie. Tak. Żeby je zamknąć, trzeba wziąć drzwi i zrobić tak. To jest dla prawdziwych mężczyzn. Tu trzeba mieć siłę. Szyby boczne w Tarpanie nie są opuszczane. To by tworzyło dodatkowe problemy, mogłoby się łatwiej zepsuć, łatwiej potłuc, więc trzeba było zrobić coś prostego. I szyby są przesuwne. I na tej szybie nie będę Wam pokazywać, ponieważ tu brakuje takiej jednej listewki metalowej.
No i tej listewki tutaj nie ma, ten metalowy chyba z uszczelką nawet w środku. Tej listewki tutaj nie ma, przez to szyby o siebie strasznie dzwoniły. W środku i tak jest głośno, a wtedy było jeszcze głośniej. Więc tutaj między te szyby poprzedni właściciel wsadził pocięte dętki rowerowe. I nie dzwoni. W sensie można ją otworzyć, rozsunąć, bo to się nie psuje, bo tu się nie ma co zepsuć. Tylko trzeba wyciągnąć te dętki. Ja wolę tego nie robić, dlatego pokażę Wam zaraz z drugiej strony. A właśnie z tej strony drzwi również chodzą opornie, ale nie aż tak. Tutaj, jak widzicie, ta listewka jest. No i wystarczy troszeczkę tutaj odkręcić blokadę i się normalnie przesuwa. Tak. Widzisz, że zepsułem tarpę. Nie, nie zepsułem. To ma być trwałe. O, proszę bardzo. Rozsuwają się bez problemu, z zasunięciem trochę gorzej. Chyba zepsułem tarpana. Załóżmy, że będzie lepsza wentylacja w środku. W ramach tak zwanych drobnych usterek nie działa tutaj klakson. Oryginalny, a nawet bym powiedział, że cały ten przycisk klaksonu od wibracji się odkręca i odpada. Więc jest na dodatkowy przycisk zrobiony klakson z tych 3 trąbek. I on działa, on trąbi, więc sygnał dźwiękowy jest, więc wszystko pięknie, legalnie. I nie wiem, czy to będzie widać tutaj przez samą kratkę, ale w środku są łapacze powietrza, takie które łapią powietrze na chłodnicę. Dalej jest dolot do filtra powietrza i w ogóle do gaźnika. A do tego, jako że to jest samochód, który miał pracować i w sumie konstrukcyjnie to pamięta spokojnie lata 70., a nawet ich początek, to ma rzeczy, których później zabrakło i to tak nawet nie zauważyłem kiedy, czyli roletę chłodnicy. Tak, ona też nie działa. Co jest na tyle istotne, że postanowiłem zwrócić na to uwagę, to te tablice są z 99 roku, więc jako 11-latek je dostał i no można powiedzieć, że jest to jeden z ostatnich wypustów czarnych blach. Także to też jest feature. Oczywiście fiatyzacja poszła tak daleko, że ten kierunkowskaz wygląda Wam na pewno znajomo. Ten kierunkowskaz też jakbym już gdzieś widział. O klamkach już Wam wspominałem. No a ten korek, no to taki też znajomy. Dobra, to środek. I w środku bardzo ładna rączka do zamykania drzwi. Klamka też bardzo znajoma. No i tak, to jest cięgno do otwierania maski. To jest nagrzewnica. Linka oczywiście się urwała, więc nie działa. A to jest ssanie. Poza tym, no, przyciski, jak sami widzicie, no to jest klakson, ale nie będę trąbić w lesie. Deska przyrządów to jest po prostu poskładanie wszystkiego, co było i obudowanie czymkolwiek. A jeśli chodzi o kierownicę czy pająk, to doskonale wszystko wszystkim znane. Tworzywo tu na desce, nawet go macać nie będę, no bo to widać, jest po prostu wspaniałej jakości. No i oczywiście jest popielniczka, na pewno używana, no nie wierzę w to, że nie. Daszek przeciwsłoneczny jest cały jeden, lepiej go nie ruszać, ale jest. I uwaga, uwaga, są pasy bezpieczeństwa. Statyczne i z takim tym, ale normalnie da się je też odpiąć, więc to działa. Poza tym ręczny, skrzynia trójka, działająca na zasadzie, dobra, to jest wsteczny, to jest 1, to jest 2 i to jest 3. Co mnie zaskoczyło, to to, że linia 1 wsteczny jest jakby na wyproście, a żeby 2, 3 to trzeba właśnie w bok przesunąć. O, taka ciekawostka. Z tej strony jest klapka rewizyjna, prawdopodobnie do ustawienia gaźnika, a tutaj piękny ogranicznik drzwi, po prostu parciany pasek, ale wzmocniony, żebyś tak łatwo nie urwał. O. Jestem ciekaw, czy słychać w ogóle to skrzypienie drzwi. Czy jestem masochistą? Nie wiem, ale za to spróbuję wsiąść za samego siebie. Dobra, może za samego siebie nie, bo tutaj zbytnej regulacji fotela to nie ma. No ale jak się usiądzie, no to jak ta kanapa leży, to jest wygodnie. Jak to się położy, to jest naprawdę zaskakująco dużo miejsca na nogi. Tak, no będę kopać podróżujących przede mną, ale tu naprawdę nie jest źle. Jeśli chodzi o miejsce na nogi, to naprawdę nie jest źle, co mnie bardzo zaskoczyło. Nie zaskoczyło mnie za to miejsce nad głową, no bo tu wiadomo, że tu tego miejsca musi być w opór.
Znaczy musi być. No widać z zewnątrz, że tu miejsce nad głową jest, a jest. Więc tak. Naprawdę, da się tym jechać w kilka osób. Gruć jest przesuwna do tego miejsca, tutaj. No i tak też widać podsufitkę. Podsufitka jest tutaj, gdzie zawsze jest kabina, a jak tu ma być paka, to okienko jest, tak czy siak. Ale za to podsufitka nie istnieje. Ma to sens? Okienko też ma sens. Także tego się jakoś bardzo czepiać nie będę. No, a gruć z tej strony wygląda tak. Ja naprawdę mi zalatuję żukiem, chociaż bardziej z zewnątrz. No i można sobie też podejrzeć pakę. No i na pace jest też 100 mil. Ten egzemplarz, jak widać, już był gotowy na XXI wiek, bo tutaj te materiały ekologiczne, może nie z recyklingu, ale naturalne same, no i to same się tutaj wepchnęły. Także bardzo ładnie. No i mi się bardzo podoba to łączenie dachu. Po prostu, bo mamy kabinę, bo musimy przedłużyć. Dobra, dawaj, heftnie się na środku, będzie dobrze, nikt nie zauważy. No i heftnęli. Jest jakieś w miarę finezyjne przetłoczenie. Kurde, zwykła płaska blacha. No, po co tu się bawić? No i jako, że parpan nie jest na ramię, to takie śmieszne rzeczy typu pęknięcie sobie słupka, to się zdarza. No, tutaj tak łączyli, tu nie wiem, może by się źle coś zrobiło czy coś, no bo to jakby strzelać z tego nie będziemy. No, nie idzie poznać, co było robione. Tutaj jakieś takie to, o. No widać, gotowe na kolizję, po prostu pyk, bierzesz już gotowa linia cięcia przygotowana. Także pora na jazdę. Teraz pora się przebić na drugą stronę, co będzie graniczyło w ogóle z cudem. I to nie tylko ze względu na to, że jadę tarpanem, ale też dlatego, że tu jest potężny ruch i praktycznie zerowa widoczność. O, nawet gładko poszło. O, i dwójeczka. I mam sucharka, który mi się złamał na pół teraz, ale to nie jest istotne, bo te suchary to są pancerwafle i trzeba być twardym jak te suchary. I chciałem powiedzieć, że nie pękać, ale ten mi się złamał. Smacznego. W ogóle tarpan do zbyt cywilizowanych pojazdów nie należy i czuć to zasadniczo z każdej strony, bo już mnie plecy bolą, ale przy hamowaniu, patrzcie, o, ucieka. Także tak, albo spowalnia, uciekając, albo się koła blokują i tak ucieka. A samo prowadzenie, tak, jak się ruszy, no to dzięki temu, że kierownica jest duża, to się wcale tak źle nie kręci. I jest głośno, jest tutaj non-stop głośno. Nieważne, czego by się tym samochodem nie robił, pojazdem rolniczym, nieważne co by się tym pojazdem rolniczym robiło, tu i tak będzie głośno. Ja naprawdę nie wiem, ile będzie mnie słychać tutaj, bo ja mam wrażenie, że ogłuchłem. I teraz tak, czy ja chcę tam wjeżdżać? Nie chcę tam wjeżdżać, bo tarpan nie jest samochodem terenowym. I ja nie wiem, jak to się skończy, więc uwaga, sprawdzamy zawracanie. Ogromną zaletą tarpana, to tego mu oddać nie można, jest to, jak ładnie widać wszystkie rogi karoserii. Karoserii, do której żadnych części już się nie kupi. Dlaczego? Bo wyprodukowali elementów karoseryjnych tyle, ile tarpanów. Idealny samochód do miasta. Tylko że ja nawet w mieście nie jestem. No i S21 słyszałem wielokrotnie, chociażby dlatego, że gaz ma S21
i gaz też cywilizowanym pojazdem nie jest. Jednak to, jak ten silnik tutaj drze japę, to jest aż niebywałe. To wykracza poza wszelkie ustawy i normy. Po prostu ja rozumiem, że tu żadnego wygłuszenia nie ma, no bo gdzie by miało być i po co by tu miało być? O! Nie może być za cicho. Byłoby zbyt prosto wtedy. Jest to pojazd. To nie jest samochód, to jest pojazd. To nie jest ani samochód osobowy, ani samochód ciężarowy. Ale budzi respekt na drodze. I jak wielokrotnie wspominałem przy różnych testach różnych samochodów, że ludzie się obejrzą na ulicy, uśmiechną się, o proszę bardzo, boi się jechać, czuje respekt. Że ludzie się oglądają za niektórymi samochodami z uśmiechem, pokazują sobie... no tak, nie zatrzymałem się, a synchronizacji brak. Że oglądają się, uśmiechają się. To tak, to przy niektórych samochodach się trafia. Ale przy tarpanie jedyne podejście, jedyne miny, jak ktoś zwróci na niego uwagę, mówią: o Boże, tarpan! I tak, prędkościomierz na zasadzie, no jadę. Jakoś konkretnej prędkości nie pokażę, ale tu też nie ma co się dziwić. Bardzo optymistycznie wyskalowane do 120. No, jest to ciekawe. Chciałem się zawsze przejechać tarpanem. Jadę tarpanem. Nie żałuję. Zastanawiałem się, co powiedzieć, ale po prostu nie żałuję. Jest to coś, co po prostu musiałem przeżyć. Może już trochę zrzucę go z ssania. O. No tak. Jazda to jest trochę trafianie w czarne. Bo prowadzenie tutaj jest takie, że no tu jest właśnie ograniczenie spada do 70 z 90. Ja jadę coś między 40 a 50. I na tych serpentynach, powiem szczerze, trochę się martwię o swoje zdrowie i życie. Jednak nie, no w sensie przejechałbym chętnie jakiś złombol czy innego koguta tarpanem. Ogłuchłbym, po prostu bym ogłuchł przepotężnie. Nie wiem, przez chyba miesiąc nie słyszał, co ludzie do mnie mówią, ale zrobiłbym to. Bo to jest, ten samochód jest taki, jaki lubię. Może i trochę budzi politowanie, trochę szacunek, grozę, ale tak naprawdę to jest takim groźnie wyglądającym niedorozwojem. I to jest jego zaleta, jego cecha i nie uważam jej za wadę. W sensie ten samochód nigdy nie miał być jakiś łatwy w prowadzeniu, przyjemny w prowadzeniu, czy nawet nie miał być samochodem. Znaczy no samochodem z definicji tak, ale zasadniczo jest to pojazd rolniczy. Więc nie hamuje, nie przyspiesza, drze japę, nie prowadzi się. Zasadniczo jest to gówno na kołach, ale to dopiero początek zalet. Z jednej strony, jak pierwszy raz wyjechałem w ogóle tarpanem, to ja się zastanawiałem, kto jest bardziej przerażony. Ja, że jadę tarpanem, czy ludzie na ulicy, że jedzie tarpan. I powiem wam, że jedna i druga opcja jest tak samo prawdopodobna, bo tak, to budzi respekt też u kierowcy, no ale nie powiem, żeby to było złe wrażenie. W sensie prowadzi się, jakby miał napęd na 4 koła, jakby faktycznie można było zaraz zjechać do tego lasu i jeździć między drzewami. Nie ma i bardzo mi tego tutaj brakuje. To powinno tutaj być. Czy... Ja nawet nie wiem, co mam o tym powiedzieć. No mogę powiedzieć, że fajnie, bo pedał gazu jest w podłodze. I ja to lubię zasadniczo, ale ogólnie jestem skupiony na tym, żeby tu trafić w pas ruchu, nie zabić siebie i innych. Chociaż no, jestem pozytywnie zaskoczony, że są tutaj pasy bezpieczeństwa. Naprawdę byłem święcie przekonany, że ich nie będzie. I naprawdę mnie bardzo zastanawia, ile będzie z tego słychać.
I nawet nie wiem, ile teraz jadę. Nie mam bladego pojęcia, ile teraz jadę, ale wiem, że jakby ktoś się za mną pojawił, chyba nawet się już pojawia na horyzoncie, to kompletnie nikt nie miałby pretensji, że jadę powoli. Albo raczej nawet bym powiedział, że trzymałby bezpieczny dystans. Także no dobra, trzeba znaleźć jeszcze coś poza drogami utwardzonymi, bo no na asfalcie się nie prowadzi w ogóle. Nie jest, że się źle prowadzi, w ogóle się nie prowadzi. Jest śmiesznie. I mamy podjazd pod górę. Zobaczymy, jak sobie potężne S21 z tym poradzi. Trochę je podtrzymam na obrotach. I trójka. I most strzelił, oj, ledwo. Ledwo idzie, dobra, chyba trochę za szybko wbiłem tą trójkę. Nie no, idzie, co ma nie iść. Nawet się trochę rozpędza chyba. Idziemy, idziemy. Jezu, ja wtedy będę musiał później zjechać. I na tej trójce ten samochód w ogóle zmienia swoje podejście. Jest o wiele bardziej kulturalny. Jest nadal głośno, ale jednak to przełożenie wpływa w taki sposób, że jest ciszej. Niewiele, ale trochę ciszej. I samo to brzmienie się też zmienia. Panowie spojrzeli z niedowierzaniem. Nie dziwię się, też bym spojrzał. O kurde. No powiem wam, spodziewałem się, że będzie ciekawie. Nie spodziewałem się, że aż tak. Aczkolwiek co jeszcze mnie zaskoczyło, to, że Tarpan ma serwo hamulcowe i że ma obwód, że ma hamulce dwuobwodowe. To naprawdę cywilizacja pod strzechy, można powiedzieć, zawitała, bo jednak spodziewałem się naprawdę takie hamówy, że bez serwa i na jednym obwodzie. A tutaj jednak jest źle, ale nie aż tak. W sensie no nadal nie jest dobrze, nie? I nie będzie. No i te swoje suwy to niech pochowają. Nadjeżdża prawdziwy. No i w sumie można powiedzieć, że to jest taki samochód prestiżowy, jak obecnie nowe pick-upy. Te amerykańskie, takie, które są ładne, a niekoniecznie przydatne. No bo tak, napęd na jedną oś, w teren to nie wjedzie. Wysokie, ale trzeba zwalniać przed krawężnikiem. Przynajmniej ja zwalniam, bo się boję. Dużo pali. Zbytnio nie jedzie. Takie śmieszne. Zjem se pancerwafla. Skręcamy do Czech. Dobra, wiecie co? Ja się będę z wami chyba na spokojnie żegnać, czemu je wyrzuciłem na luz. Będę się z wami spokojnie żegnać, bo już naprawdę nie mam pomysłu, co mogę o Spartanie powiedzieć. Więc żeby tego zbędnie nie przedłużać, to będę kończyć. Widzimy się w kolejnym teście za tydzień. A ja tutaj widzę jakieś przełamanie drogi. No, może będzie jakieś miejsce, gdzie będę mógł zawrócić. To by było fortunne. Bo wypadałoby oddać Tarpana w takim stanie, w jakim go wziąłem. Dobra, trzymajcie się i siema.